Dzisiaj sceneria nieco inna ze względu na szczególną okazję. O tym, co to za okazja, za chwilę. Ja jestem Ania, to jest Płynnie po polsku, a dzisiaj rozmawiamy oczywiście po polsku, o bardzo ważnym czasie w Polsce, o szczególnie polskim koncepcie, którym jest majówka. Będę opowiadać Wam, co to jest majówka, ale w międzyczasie przejdziemy się po parku. Jestem w parku w Wilanowie. Wilanów to jedna z dzielnic Warszawy i jest tu bardzo znany, bardzo popularny park razem z pałacem. Ale wracając do tego, co to jest majówka, czyli dlaczego okazja jest taka szczególna, że zmieniłam scenerię. Przede wszystkim dlatego, że majówka to taki symbol rozpoczęcia wakacji, rozpoczęcia sezonu wakacyjnego, sezonu wyjazdów. Majówka w dużym skrócie to kilka dni wolnych na początku maja. Kilka dni wolnych, które są wolne ustawowo, czyli są wolne od pracy dla wszystkich. Majówka zaczyna się 1 maja, czyli w Święto Pracy. Święto Pracy jest raczej znane też w innych kulturach, w innych krajach, ale w Polsce nie kończy się to wolne na Święcie Pracy, bo 2 maja jest już Święto Flagi. Święto Flagi i też Dzień Polonii to taki czas specjalny dla polskiej flagi, kiedy wywieszamy flagi polskie w domach, w mieszkaniach, żeby pokazać naszą polskość, z której jesteśmy dumni. Patrzcie, jakie ładne jezioro. Tam też jest mostek. O tam. A wracając do majówki, to tak, 2 maja to nie jest dzień wolny od pracy, to znaczy każdy normalnie raczej pracuje, ale bardzo dużo osób bierze sobie wolne, bierze urlop. Brać urlop, czyli brać wolne od pracy, czyli nie pracować, mieć wolny dzień. Bierze wolne dlatego głównie, że 3 maja jest już wolne od pracy. 3 maja to ten szczególny, najbardziej szczególny dzień z tych 3 dni, to święto Konstytucji. Święto Konstytucji, czyli święto, w którym świętujemy uchwalenie Konstytucji Polskiej. Uchwalenie Konstytucji 3 maja. 3 maja 1791 roku Polska uchwaliła swoją konstytucję. Może to wydawać się dziwne, bo inne kraje raczej nie świętują uchwalenia konstytucji, ale dla Polski był to taki szczególny dzień, bo konstytucja dla Polski to bardziej symbol niż sam fakt uchwalenia konstytucji. Polska konstytucja była w ogóle pierwszą konstytucją w Europie i drugą konstytucją na świecie, dlatego jest ważna, ale ważna jest przede wszystkim dlatego, że był to taki symbol polskości. To był czas rozbiorów, czyli czas bardzo trudny dla Polski. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, rozbiory to okres w XVIII wieku, kiedy Polska była podzielona na 3 części przez 3 kraje sąsiadujące, przez 3 kraje, które sąsiadowały z Polską, przez Rosję, Prusy i Austrię. Te rozbiory były przeprowadzone w 3 etapach, czyli w 3 różnych, czyli 3 razy przeprowadzono rozbiory, a konstytucja została uchwalona pomiędzy 1. a 2. rozbiorem. Została uchwalona też bardzo szybko, bo to był taki czas, taki dzień, kiedy faktycznie były pogłoski o tym już 2. rozbiorze, dlatego uchwalono konstytucję, żeby zapobiec rozbiorowi. Niestety rozbiór i tak się wydarzył i tak Polska została podzielona, co prawda nie tego samego dnia, ani nawet nie w tym samym roku, tylko 2 lata później. Ale konstytucja mimo wszystko była niezwykle ważnym symbolem, bo dzięki konstytucji Polacy sami w sobie mieli poczucie, że ta Polska istnieje, że naród polski istnieje. I nawet jeśli Polska nie istniała jako kraj po 3. rozbiorze, bo po 3. rozbiorze Polska zniknęła z mapy Europy, z mapy świata, to Polacy mieli takie poczucie, że faktycznie Polska istnieje i Polska się odrodzi. W bardzo ciekawych słowach to, co właśnie mówię, czyli
ten symbol niepodległości narodu polskiego opisał po powstaniu listopadowym jeden z działaczy polskich na emigracji, Janusz Woronicz, napisał coś takiego. Ustawa 3 maja nie zdołała odwrócić już rozbiorów, uratować niepodległości narodu. Uratowała go wszakże pod względem wewnętrznej naprawy. Uratowała od wiecznej zakały. Z zapałem powitał ją cały naród i po dziś dzień jest ona jedynym węzłem rozszarpanej Polski. Pisał to jeszcze w czasach, kiedy Polska nie istniała, kiedy Polski nie było na mapie Europy, na mapie świata. Ale to, co jest szczególnie ważne w majówce, to na pewno właśnie fakt, że Polacy wyjeżdżają. Wyjeżdżają na pewno w Polsce, to znaczy nad Morze Polskie, nad Bałtyk, w góry. Czytałam gdzieś, że w tym roku chyba najpopularniejsze było Zakopane, czyli górska miejscowość w Tatrach, ale wyjeżdżają też często za granicę. To chyba jest lepszy pomysł, bo przez to, że w Polsce bardzo dużo osób, a raczej większość osób ma wtedy wolne, to jest bardzo dużo turystów, bardzo dużo korków. Wszędzie są korki i zwiedzanie w takich warunkach nie jest zbyt przyjemne. Pamiętam, jak byłam kiedyś w górach w majówkę, właśnie w Zakopanem i w Tatrach i lepiej wybrać inny termin zdecydowanie. Natomiast za granicę może to być faktycznie dobry pomysł, bo w innych krajach nie ma zwyczaju, nie ma konceptu majówki wolnego na początku maja, dlatego może być troszkę mniej turystów niż zwykle. W majówkę wyjeżdżają też często rodziny z dziećmi. Ponieważ dzieci mają kilka dni wolnego od szkoły, bardzo często też po majówce, to znaczy po 3 maja, ze względu na fakt, że od 4 maja trwają w Polsce matury. Nagrywam ten filmik 5 maja, więc wczoraj rozpoczęły się matury. Matura to egzamin, który kończy szkołę w Polsce. To znaczy każdy uczeń ostatniej klasy liceum pisze maturę. Matura to oczywiście obowiązkowy egzamin, ale poza tym obowiązkowym, to znaczy tą obowiązkową częścią podstawową, można wybrać sobie też kilka przedmiotów na poziomie zaawansowanym, to znaczy na poziomie trochę wyższym, które potem lepiej liczą się przy rekrutacji na studia. Ja na przykład pisałam maturę podstawową oczywiście. Kiedy ja ją pisałam, to była obowiązkowa z polskiego, matematyki i języka obcego. Poza tym były też 2 matury obowiązkowe ustne, właśnie z polskiego i z języka obcego. Moim pierwszym językiem obcym był angielski. A poza tym pisałam też maturę rozszerzona, czyli właśnie ta zaawansowana, z angielskiego, z francuskiego i z polskiego. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o majówkę i o tym, co mogłabym o niej opowiedzieć. Jeśli chodzi o mnie, ja raczej nie wyjeżdżam w tym okresie. Raczej po majówce. Często właśnie są też osoby, które wolą wziąć urlop po majówce, na przykład właśnie 4 maja i wyjechać gdzieś po majówce. To wciąż nazywamy majówką bardzo często. Ja raczej nie wyjeżdżam od 1 do 3, ponieważ tak jak mówiłam, są bardzo duże tłumy, bardzo duże korki. Widziałam zresztą w sobotę chyba w Warszawie bardzo duży korek w stronę Gdańska. Sezon wakacyjny uważamy za rozpoczęty. Nawet z tej okazji wyszło słońce, kiedy to mówię. To byłoby tyle na dzisiaj z mojej strony. Jeśli macie jakieś pytania o majówkę, albo jeśli coś, co powiedziałam, wydaje się Wam niejasne, to dajcie mi oczywiście znać. I możecie podziwiać piękny park i słuchać śpiewu ptaków w Wilanowie. Dziękuję za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!